Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Boliwii. My dzisiaj mamy dzień wyjazdowy, ale najpierw idziemy zjeść śniadanie, bo mamy w hotelu jakby do naszego pokoju. Do wyboru mamy kilka rodzajów pieczywa, to też fajnie, bo jakieś ciemne, dawno nie jadłem. Mamy ser, mamy jakąś szynkę mielonkę, masło, to jakieś kulki. Jest też na słodko, są jogurty, są płatki, jest kawa i herbata. Ale odwaliliśmy numer, nasz autobus odjeżdża za 31 minut, a my mamy 30 minut, żeby dojść na stację. Musimy teraz zasuwać, a wręcz nawet biec jak się trochę da, bo tutaj widać koreczki są, musimy się przepychać przez drogę, zobaczcie. Takie coś tutaj nawet. Nikt nikogo nie chce puszczać. Dobra. Jest nasza firma, Warszawia. Polacy tu są. Jak jest Warszawia, tam za mną, to znaczy, że jesteśmy już 2 minuty od stacji. Udało się. 6 minut nadrobiliśmy na tej trasie, więc mamy już bieganie po La Paz zaliczone. Teraz dopiero się spocimy, jak się zatrzymamy. Zdążyliśmy. Pan już nas prowadzi do autobusu. To kierowca ładnie nas załatwił. Powiedział, że autobus odjeżdża 10 po, czyli mamy jeszcze jakieś lekko ponad 10 minut. A muszę doładować sobie telefon, bo mam z firmy Entel, a miałem na 10 dni nielimitowany internet i mi się skończył wczoraj. Więc teraz by mi się przydała jakaś nowa karta na kilka dni. Znaczy nie nowa karta, tylko nowe doładowanie. Doładowałem sobie nielimitowany internet za 9 zł na 2 dni. No, tani internet w Boliwii nie jest. W Peru było taniej, a w Polsce to już w ogóle dużo taniej. Siadamy już do autobusu i jedziemy dzisiaj nad jezioro Titicaca. My dobrze zasuwaliśmy, a kierowca takie jaja sobie z nami robi. Jest już 20 po, mieliśmy odjeżdżać 10 po, to już mamy 10 minut spóźnienia z tego, co on powiedział. No, ale to nieważne. Vamos a la playa, ¿sí? Vamos a la playa, vamos. Vamos, jedziemy na Copacabana. A Copacabana con Manco Capac. No dokładnie, Copacabana jest nie tylko w Rio. No to ruszamy, żegnamy La Paz w taki sposób. Jedziemy lokalnym busem na samą granicę z Peru. Bilety już kupiliśmy wczoraj, ale pan teraz zbiera podatek. Trzeba zapłacić 2 albo 2,5 boliviana za to, że jedziemy. 3 zł wychodzi za to, że możemy jechać z tego terminala. Coś podobnie jak w Peru. W Peru też się tak płaciło. Pani przyszła, powiedziała, że musimy zmienić miejsca. Znaczy nie miejsca, tylko autobus. No i też miejsca. Idziemy do tego przed nami. Pan już wziął nasze walizki, jeszcze reklamówka obowiązkowo. I idziemy. Wsiadamy do innego autobusu. Pewnie dlatego, że mało osób jechało, bo na taki duży autobus jechało z jakieś 6 osób. No i ponoć mamy już miejsca nawet napisane na karteczce. Zobaczcie, jak widać pięknie miasto La Paz. My wsiadamy do autobusu, ale wiecie co się okazało? Że przywieźli nas na autobus, który kosztuje 20. My kupiliśmy 30, który odjeżdża właśnie tam ze stacji, żeby nie iść z walizkami za daleko. Znaczy można by było tu wjechać kolejką albo innym autobusem, tak jak wczoraj właśnie. zrobił nas kolega Sergio, ten od kanału, który dopiero zakłada. I nam dawał tutaj, że macie tutaj przyjedźcie, 20 kosztuje, macie ten autobus albo ten do wyboru. No, a my wsiedliśmy na dole, mówiąc, że wczoraj pani powiedziała bezpośrednio, nie ma żadnych przesiadek, nie dość, że wyjechał spóźniony, to jeszcze tutaj Przyjechał przesiadka. gdzie za 20 nas zawiezie. Znaczy nas zawiezie za 30, a Tak. one kosztują normalnie tutaj 20. Ajajaj. Pani jeszcze chodzi i krzyczy po ulicy Copacabana, Copacabana, bo autobus nie jest pełny. No i tutaj właśnie jest jeszcze kilka miejsc wolnych w środku. Pani się zawstydziła lekko. Copacabana, Copacabana! No, ale to nie jest Copacabana w Rio, moi drodzy. To jest Copacabana w Boliwii. Salimos! Kierowca już zamknął drzwi, tutaj te, do nas i ruszamy za chwilę. Zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, wsiadają jeszcze ludzie. Tutaj widać też ktoś ma spory załadunek. Teraz pani weszła z jakimiś napojami, wcześniej był pan z kabelkami, z powerbankami. Sprzedają, dorabiają sobie. Załadowaliśmy ze 2 tony towaru, kilka osób jeszcze się dosiadło i jedziemy dalej. Będziemy jechać jakieś 3,5 godziny. Mieliśmy jechać tamtym autobusem, który miał jechać bezpośrednio, bez tych przystanków. A skoro ten będzie gdzieś jeszcze się zatrzymywał po drodze, no to myślę, że to nam zajdzie trochę dłużej.
Dojechaliśmy już do jeziora Titicaca, ale to jeszcze nie koniec naszej podróży. Nasz autobus będzie wjeżdżał na barkę i musi przekroczyć taki mały odcinek tego jeziora. I to jest podobna sytuacja taka w Świnoujściu, ale ona była w Świnoujściu, bo teraz już jest tunel. I Świnoujście z polskiej strony trzeba było pokonywać promem, a z niemieckiej można było wjechać już mostem. Tak samo jest po stronie Peru, czyli to jest taka podobna sytuacja jak była między Polską a Niemcami. Nasz autobus wjeżdża już na barkę. No to do końca nie jest taka sama sytuacja jak między Polską a Niemcami, bo tutaj tylko takie barki pływają, nie pływają promy jak w Polsce. Po tej stronie jeziora oczywiście można kupić coś do jedzenia. Pani sprzedaje jakieś flaczki. Zobaczmy dalej. Też jakieś takie proste jedzenie pani tutaj sprzedaje. Jakieś rybki, małe rybki. Tam makaron z rybkami. Tutaj znowu pani sprzedaje jakąś fasolę pewnie gotowaną. Tak, jakaś fasola. O, za nisko. Idziemy teraz, bo my będziemy płynąć łódką sobie. My kupujemy 2 bilety na łódkę, żeby przepłynąć. 4 bolivianosy. Tak wygląda nasza łódka, którą będziemy płynąć. Pan już odczepia cumę. Odpalamy silnik. O, ale zakopcił. I płyniemy dalej. My łódką, a tutaj nasz autobus zakręca, będzie tyłem płynął. Tak wygląda te miasteczko, z którego wypływamy. Kolorowe, małe. Spory ruch na tych wodach. Tam kolejne samochody płyną. Tam dalej jakaś, no nie za duża, ale ciężarówka. 5 minut i dopłynęliśmy do drugiego brzegu. Tam widać nasz autobus płynie. No to jemu gdzieś zajmie 10 minut, bo jest gdzieś w połowie drogi. Bierzemy jeszcze takie przekąski, które wyglądają jak empanadas z jajkiem w środku. Za 2 wyjdzie 6 zł. Tutaj mamy dodatki, jakieś ostre sosy, łagodny i sałatka. Pani już pakuje nasze kulki i one tutaj się robią na świeżo, na głębokim oleju. No i my ładujemy sobie jakieś sosy, dodatki. Przekąska warta swojej ceny, naprawdę dobra. Ciasto słodkie, nadzienie takie bardzo soczyste nawet, bym powiedział, nie jest jakieś suche. Do tego te dodatki. My zdążyliśmy zjeść i nasz autobus też już dopływa do brzegu. Zaraz będziemy wsiadać. Teraz kapitan tej łajby przycumuje ją, żeby samochody mogły bezpiecznie zjechać. Zaczepił okołka, który wystaje z jednej, zaraz z drugiej strony. Nasz autobus już odpalił silnik. Ej, gdzie ty tam, chłopie? Skręciła mu nie tak. Za bardzo mu uciekła. Już kapitan równa. Jest, zaraz pewnie przyjdzie i przyczepi z drugiej strony cumę. Jest. Jeszcze kłody, bo różnica poziomu. Znajdzie się jeszcze? Jest. Pan układa jak puzzle. Teraz z drugiej strony. O, tutaj ma taki konkretny. Jeden wystarczy. Nie, będą 2. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. O, dawaj, dawaj. Poszło. Teraz nasz autobus zjeżdża z barki. Oj, no wielkie koła. Dał radę. Bez żadnych problemów. No i dobra, wykręcaj, my wsiadamy, jedziemy dalej. Płaci teraz? Ile mu tam płaci? No nie wiem. My płaciliśmy po złoty 20. 2 bolivianosy. No to wsiadamy do autobusu. Kilka osób wysiadło. Jak nie chcecie, to nie musicie wysiadać. Możecie płynąć na tej barce razem z autobusem. Jesteśmy już w autobusie i do Copacabany mamy jakieś 42 km. Więc jeszcze nam trochę zajdzie. Myślę, że gdzieś koło godziny.
Dojechaliśmy już do boliwijskiego kurortu, który się nazywa jak? Copacabana. Copacabana i to nie jest ta Copacabana w Rio de Janeiro. Marcin został z walizkami i teraz czeka. Ja oblatuję tu hotele i byłam właśnie w tym jednym za mną. Dosyć ładnie wyglądał. Wysoki budynek, ładnie, więc weszłam, mówię, zapytam. Pan siedzi, coś je? I mówi tak, co chcesz? Tak spojrzałam, mówię, aha, no to już miło się zaczęło. Ja mówię, ile kosztuje pokój? 40 od osoby, 80 za dwie. Ja mówię, no dobra, można zobaczyć? Nie. Okej, no to wzięłam się i wyszłam. Idę dalej. No ale już od początku tacy nieprzyjemni tutaj ludzie. Całkiem inni niż dla pas. Odwiedziłam inne, wejście ładne. Pani mówi 40, nie, 30 od osoby, czyli 60 od dwóch, czyli bardzo tanio. Z łazienką prywatną, z ciepłą wodą. Zapytałam o internet i mówi, nie, niestety nie ma dobrego połączenia. Idę dalej. Oczywiście nie zarezerwowaliśmy żadnego hotelu wcześniej. Ja teraz siedzę z całym bałaganem. Marika poszła tutaj do 2 hoteli sprawdzić, jak wyglądają pokoje, a ja przeglądam jeszcze Agodę. Coś w okolicach. Znalazłem 2, przejdziemy się pewnie zobaczyć, jak tamte nie będą dobre. Byłam w trochę jeszcze lepszym hotelu, hotel Perla de Lago. I tu pani miała za 200 bolivianosów, czyli za 115 zł mniej więcej. Ale siedziała, nawet się też nie ruszyła. Trochę chyba nie zależy im na klientom. Idziemy chyba jednak do tego, co na bookingu wypatrzyłam. I zobaczymy, co tam jest. Opinie ma dobre, internet też podobno dobry, śniadanie w cenie. Ludzie zadowoleni, to myślę, że nie powinno być tak źle. Jak już wiecie, tamte hotele były słabe. Idziemy teraz, mamy niecałe 150 metrów do tego hotelu z internetu. Idziemy zobaczyć nasz hotel. W sumie to też wybraliśmy inny. A tutaj lamy. A to alpaki chyba są. Alpaki ładniejsze, lamy są chudsze. Tak mi się wydaje. To jest alpaka. Widzicie, jak już się znamy? Ale piękny widok na jezioro. Idziemy zapytać o ceny. W tamtym chcieli 200 zł za noc. To trochę dużo. Przyszliśmy teraz do innego zapytać. Też nie będzie tani, obstawiam, bo z takim widokiem to tani nie może być. Jeszcze więcej w tamtym chcieli, ponad 200 zł. Więc nie ma sensu łazić po tych droższych. Idziemy teraz do tego, który znaleźliśmy na Agodzie. To jest nasz wybór. Za niecałe 60 zł. Hotel Utan. Zabukowanego jeszcze nie mamy. Idziemy zapytać o cenę i zobaczyć pokoje. O, ładnie w środku. Czekowski za darmo jest, banan za darmo. O, to ja lubię. Lubię sobie kawę strzelić. Idziemy teraz zobaczyć nasze pokoje. 2 chcemy zobaczyć. Tak wygląda pierwszy. 2 pojedyncze łóżka. Tak po góralsku trochę. Jest stolik. Łazienka też. Jest ciepła woda, jest prysznic. No nie najgorzej za te pieniądze. Stolik, masz gdzie pracować, Wi-Fi trzeba sprawdzić. I zostajemy w tym hotelu. Pani wzięła już od nas paszporty, spisuje nasze dane. Idziemy, nie udało się wziąć tego za 60, bo nie było. I internet też słaby. Będzie inny, trochę droższy. Znaleźliśmy tylko jeden pokój jedyny, w którym działa dobrze internet w tym hotelu. W sensie wystarczająco dobrze do pracy. Boliwia, jeżeli chodzi o Wi-Fi w pokojach, w hotelach, to słabiutko. Cieszę się już na wyjazd. Tak wygląda nasz pokój za 80 zł. Łóżko, jest jakieś siedzenie, lampki. To jest dobre. Z kapelusza zrobione. 80 zł, bo taki widok na jezioro. Pięknie, nie mamy w tym śniadania. No to już troszeczkę gorzej. Mamy telewizor, trzeba będzie jakieś biurko zorganizować dla Mariki. Łazienka. Tutaj też czapka. Prysznic. No i pięknie. O, gdzie jest prysznic? Aha, właśnie, tu trzeba uważać z tymi prysznicami, bo wiecie co tutaj jest, kabelki wystają. Już nie jedna pisała osoba na bookingu, że ją prąd poraził. Więc nawet jeśli ty jesteś wyższy podobno, no to facet nie dotknął, a go poraził jakoś prąd. Żeby w klapkach chodzić koniecznie. No właśnie. Jest tu nawet napisane, żeby tego nie dotykać. Takie ryzyko podejmujecie śpiąc w hotelach w Boliwii. To nie w jednym, bo to już nam się trafiło w różnych i w Peru też. Tam gdzie byliśmy Tak, w Cusco. tak. To samo było. Kopało. Jest już po godzinie 16, zrobiło się trochę zimno, stąd też u nas na uszy czapki. Idziemy się przejść nad jezioro Titicaca. Marika poszła zobaczyć jeszcze inny hotel, no bo ten co jednak mamy, no to za te pieniądze to drogo wyszedł, ale już nie zmieniamy, no bo rano nie będzie czasu się przeprowadzić, bo Marika ma zajęcia. No tak to wygląda. Trochę jak odpływ. Pewnie to wiecie, a jak nie wiecie, to wam przypomnę. Jezioro Titicaca leży na 3812 metrów nad poziomem morza. Bardzo wysoko, prawda? No porównajcie sobie najwyższy punkt w Polsce. No to jest spora różnica. I co najlepsze, polskie jezioro, największe polskie jezioro Śniadrwy ma powierzchnię 113 km²,
a jezioro Titicaca ma 8300 km². To wyobraźcie sobie, ile razy większe jest to jezioro. Ponad 70 razy. My przyjechaliśmy z nadzieją, że coś się będzie działo na tej Copacabanie, a tutaj pusto. Po Rio my mieliśmy takie oczekiwania, że wiecie, Copacabana tam, tutaj, to, Tak. to przyjedziemy, też będzie się coś działo, no ale pogoda kiepska moim zdaniem, to jest to. Ale jesteśmy jakby w środku lata. No to, że chmury są, w sumie nawet nie ma chmur. No. Jest czyste niebo, no troszeczkę zimno, ale tutaj taka pogoda jest, bo jesteśmy wysoko. I tak spoglądam na to jezioro, stoją jakieś łódki, stoją jakieś takie banany do ciągania, ale tutaj nikogo nie ma. Tu jest dopiero coś się zaczyna, jakieś pubiki dla turystów, ale tak, żeby przyjeżdżali tutaj lokalni i widzicie mnóstwo lokalnych, tak jak jest w Polsce, tak, że wiadomo, przyjeżdżają za granicę ludzie do Kołobrzegu, Niemców sporo, ale też jest sporo Polaków, a tutaj, no teraz patrzymy, to sami turyści. Z Copacabany można popłynąć na Isla del Sol, która jest na środku tego jeziora, stąd jest niedaleko. No i zaraz podpytamy, ile to kosztuje. Taka atrakcja turystyczna. 30 zł kosztuje przepłynięcie w tom i z powrotem od osoby, czyli 50 bolivianosów. Zobaczcie, na tej plaży ludzi nie ma. Ktoś tam siedzi na ławeczce. Tu jakiś piesek, słychać ptaszki. Nic się nie dzieje. Spokojnie. Wzdłuż plaży są takie restauracyjki i my pytamy o menu, bo tutaj ludzie polecają, żeby zjeść troć. To jest taka ryba, która żyje w jeziorze Titicaca i to jest z rodziny łososiowatych. No i jest tych knajpeczek tutaj trochę. Przejdziemy się, zobaczymy, jak to wygląda. Przyszliśmy do ostatniej restauracji i pani nam zeszła z ceny, sprzeda nam trucie za 25 bolivianosów. Czyli to będzie jakieś 15 zł za cały talerz z frytkami, z ryżem. No i pani już tam nam szykuje naszą rybę. Tak wygląda nasza ryba za 15 zł z frytkami, z ryżem i tu jest jakaś sałatka do tego. I mamy ostry sos. I z takim widoczkiem będziemy sobie ją jeść. Ale pani niemiła. W ogóle wszyscy tutaj są jacyś niemili. No, byłam w Wszyscy- kolejnym hotelu i też niemiło. No właśnie. Nawet nie chcieli nam pokazać, czy mają dobre Wi-Fi. No dobra, my się bierzemy za jedzenie. Pycha. Dobra rybka? Wiele osób polecało nam tą rybkę. I powiem wam, że to była jedna z lepszych rybek, jakie jadłem ostatnio. Marika? Może nie lepsza od łososia, ale naprawdę w smaku jedna z lepszych ryb takich rybowych. Wiecie, Tak, o co chodzi? soczysta, czuć było, że świeża. Przepyszna. Tak, polecamy. Jak będziecie w Copacabanie, Boliwii, no to koniecznie taką rybkę. Jesteśmy w miejscu, gdzie sprzedają bilety. No i próbujemy uzyskać jakieś informacje. Odległości spore. Odległości spore, dużo informacji, dużo cen i dużo możliwości też. Do Limy 24 godziny autobus jedzie. Nie tak źle, to sporo kilometrów przez te góry. No tu już nie będzie góry, bo będzie wybrzeżem jechał. Z gór faktycznie, stąd musimy zjechać. Ale zjeżdża są z jeszcze góry zjeżdża. i wybrzeżem później. No, ale te drogi tutaj dzisiaj też. Niektóre to po prostu jakbym w polu jakimś jechała. Jesteśmy na głównym placu. Zobaczcie, jaki piękny kościół. Biały, z takimi bramami. Bardziej przypomina meczet niż jakiś taki normalny kościół europejski. Widzicie? Tam też jakieś wieżyczki. Pięknie zrobione. Sanctuario. Sanctuario Nacional. Czyli jakiś sanktuarium. Może to nie kościół. Nie no, kościół. Wygląda jak kościół i zamknięte. Watykan w Boliwii. O właśnie, tak wygląda. Pełno krzyży, tutaj też mało spotykane, coś takiego, że na środku stoi taka wieżyczka. No mówię, bardziej do meczetu to podobne. Marika trochę znalazła informacji na temat tego sanktuarium, bo nas zaciekawił taki w sumie spory kościół. Mogę Wam przeczytać, bo ja z takich wiadomości to nie dużo zapamiętuję. Także to jest największe sanktuarium religijne w Boliwii. Leży, no już wiecie gdzie, nad jeziorem Titicaca na wysokości ponad 3800 metrów nad poziomem morza. I w centrum tego miasteczka znajduje się sanktuarium, właśnie to, Matki Bożej, gdzie czczona jest XVI-wieczna figura zwaną dziewicą z Copacabany. Jej twórcą był wedle podania Indianin Tito Yapancuy. I on żył tam w latach 1551 do 1608, a swoje dzieło wykonał już po złożeniu ślubu w zakonie Augustynianów, ale co tu jeszcze jest ważne, trwa proces beatyfikacji właśnie jego, a Matka Boska z Copacabany jest nie tylko patronką Boliwii, ale jest czczona w całej Ameryce Południowej. Znana dzielnica Rio de Janeiro wzięła swoją nazwę od wybudowanej w XIX wieku kaplicy, do której sprowadzono z Boliwii kopię figury dziewicy z Copacabany. To tyle ciekawostek. Czyli ten kościół. Czyli my myśleliśmy, że Copacabana w Brazylii była pierwsza, a to jednak nie. No proszę. Czyli tutaj.
Jesteśmy w sercu. Zjedliśmy tą rybę, ale się nie najedliśmy. Ale jesteśmy na tym placu i zobaczcie. Pani sprzedaje kiełbaski i burgery z frytkami. No to wszystko na głębokim tłuszczu. No to my tego nie chcemy. Tutaj też jest ryż, makaron, frytki. I co? Też kiełbaska. Jakiś kurczak też. Pani nas jeszcze namówiła, dała nam do spróbowania orzeszków. Zobaczcie, fistaszków. Takich czerwonych to jeszcze nie widziałem. Bierzemy taki miks. Taki worek za 12 zł. Pani nam zaraz zapakuje. 20 bolivianos. Marii jeszcze nie wytrzymała i na deser. Przecież w sumie kolacji nie było. Obiadu jeszcze nie było. A obiad była ryba. O, no dobra. Ryba Wzięła już sobie, ale ten krem czuć takim mlekiem. Mocno. No. Takim No, serem oni- nawet. Nie, serem nie, ale ubijają tak. O, mamy sklep, patrz, doszliśmy do sklepu. Szukaliśmy sklepu i wszystkie te małe sklepiki, takie lokalne, są oznaczone jako sklepy. Duże sklepy. A tutaj mamy przypadkiem duży jeden sklep. Idziemy, poszukamy wina Kolberg z Kołobrzegu. Nie trzeba było długo szukać, od razu na wejściu jest wino z Kołobrzegu. Zobaczcie, tam na środku jest jezioro i mamy zaraz zachód słońca. A my tak właśnie przechadzamy się po ulicy i postanowiliśmy, że wypijemy sobie wino do zachodu słońca. No i pani powiedziała, że nawet nam otworzy, żebyśmy nie musieli szukać jakichś noży czy głupich sposobów. I jeszcze kubki ma do tego. Tak. A najlepsze jest to, że w sklepie w tym, co byliśmy wcześniej, kosztowało to 5 bolivianosów więcej. No tutaj w takim lokalnym sklepiku cena taka, jak była w sumie gdzieś tam w innych miasteczkach. 25, czyli wychodzi 15 zł za butelkę. A wino naprawdę dobre, polecamy. Z Kołobrzegu. O, proszę, jak ładnie pani poszło. Jeszcze trochę, za mało Jeszcze kręconego. trochę. O, resztę zębami. Pięknie, proszę pani. Gracias. Si. Marika już znalazła dla nas miejscówkę na podziwianie zachodu słońca na końcu molo. Sporo tych łódek, tylko ja nie wiem, gdzie one pływają, skoro tutaj nie ma ludzi, nie ma turystów. Tylko dwóch przyjechało z Polski. Trochę było na mieście tych turystów. No trochę było, ale łódki stoją. To są pewnie te łódki, które pływają na tą wyspę dalej, ale No właśnie, one pływają tylko rano, dlatego może one wszystkie teraz wróciły. no, później wracają wieczorem o 6, więc one powinny teraz wracać Czekaj, jakby. ona powiedziała 5:30, że wracają, no. Przyszliśmy jeszcze do biura Tititaka kupić bilety jutro na wyjazd, bo jednak okazało się, że to miasteczko jest tak nudne, że nie ma co tutaj zostawać dłużej. I podpytaliśmy oczywiście w ceny w różnych biurach podróży. No i ceny były około 60, nawet 70. A my tutaj w biurze od tego autobusu, firmy, z którą będziemy jechali, 40 za osobę. Czyli to jest... Ojejku. 24 zł. 24 zł za osobę. My już jesteśmy w naszym pokoju i przez 4 godziny od 6 po południu do 10 można grzać w pokoju. Pan przyszedł nam włączyć, bo to taka niełatwa sprawa. Męczyliśmy się trochę w stolicy. La Paz. W La Paz. Właśnie ciągle się mylę La Paz, El Paso. Panu też coś nie idzie. O, jest. Jest, poszło. Ale to jest dobry system. Zobaczcie, tam jest piecyk, podciągnięta rurka tam na dole i tutaj stoi butla z gazem. Mari została w pokoju, wzięła prysznic, a ja poszedłem po pizzę. No jak wygląda? No. O, właśnie moja. O, Pizzerka. Taka. jeszcze na rano przezostawisz. Kawałek, bo śniadania nie ma. No nie wiem, czy da radę. No, było trzeba dużo wziąć.